jaką rolę pełnił ten pałac, że w czasie II wojny światowej utajniono jego dokumentację, co pozostało z jednej z najnowocześniejszych kopalni okresu międzywojennego, jakie tajemnice i skarby kryją te podziemia i do czego miała służyć ta budowla, nazywana potocznie muchołapką bądź hitlerowskim Stonehenge. Wyruszamy dziś na odkrywanie tajemnic II wojny światowej do położonego w górach Sowich kompleksu Rize. Powstało wokół niego mnóstwo teorii i hipotez, mniej lub bardziej prawdopodobnych, jednak o jego przeznaczeniu wiemy niewiele. W tym filmie postaramy się Wam przybliżyć historię tych tajemniczych budowli oraz pokazać miejsca, które możecie odwiedzić. Zapraszamy do oglądania. Tajemnicze podziemne budowle w górach Sowich od lat rozpalają wyobraźnię historyków i turystów, którzy próbują dociec, w jakim celu je zbudowano i jakie skarby mogą jeszcze skrywać. Rize to jedno z ciekawszych przedsięwzięć z okresu II wojny światowej, które do dziś imponuje rozmachem i zastosowanymi technologiami. Tajemniczości dodaje fakt, że nie zachowały się prawie żadne mapy, projekty i dokumenty z nim związane. Czy uległy zniszczeniu, zagubieniu, a może zostały ukryte celowo? Tego nie wie nikt. Zapraszamy na pełną tajemnic i niedopowiedzianych historii wyprawę po obiektach kompleksu Rize w górach Sowich. W lipcu 1943 roku największa bitwa pancerna na Łuku Kurskim diametralnie zmieniła sytuację na frontach II wojny światowej. Klęska armii niemieckiej skłoniła nazistów do poszukiwania miejsc na nową kwaterę dowództwa. Wybór padł na Dolny Śląsk, który w owym czasie wydawał się być najbezpieczniejszym miejscem. We wrześniu 1943 roku naczelne dowództwo Wehrmachtu podjęło decyzję o budowie nowej siedziby głównej Führera i kwatery dowództwa. W siedzibie organizacji TOT na Mazurach odbyło się spotkanie ministra uzbrojenia Rzeszy Alberta Speera, Ksawerego Dorsza oraz Leo Müllera, na którym ustalono szczegóły tego ściśle tajnego przedsięwzięcia. W początkowej fazie generalnym wykonawcą była specjalnie utworzona w tym celu spółka Śląska Wspólnota Przemysłowa z generalną dyrekcją w Pałacu w Jedlinie-Zdroju. Od kwietnia 1944 roku nadzór nad projektem przejęła organizacja TOT, nadając mu kryptonim Rize, czyli Olbrzym. Pierwsze wzmianki o Tannhausen, obecnie Jedlinie, pojawiają się w XIII wieku, jako o osadzie drwali należącej do Bolka I. W XVII wieku, w miejscu, gdzie obecnie stoi pałac, powstaje budynek nazywany dworem. Był mniejszy od obecnego założenia, miał wieżę, a w piwnicach znajdował się browar. W XVIII wieku pałac trafia w ręce Karla Franza Christopha hrabiego von Pückler. Rozbudowuje on rezydencję według projektu Karla Gottharda Lathansa, twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Kolejna przebudowa ma miejsce w XIX wieku, gdy właścicielem dóbr zostaje Karl Krister. Ten nietuzinkowy przemysłowiec i finansista zaczynał jako zwykły robotnik i z czasem dzięki ciężkiej pracy stał się właścicielem słynnych fabryk porcelany.
Dzięki gruntownej przebudowie powstaje klasycystyczny pałac urządzony z wyjątkowym przepychem, którego kształt do dziś uległ niewielkim zmianom. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W 1889 roku majątek nabywa porucznik major Gustav Ben. Był on ostatnim w XX wieku prywatnym właścicielem Jedlinki i trzeba przyznać, że mimo żołnierskiego fachu był dobrym gospodarzem. W 1930 roku pałac nabywa NSV, czyli Narodowo-Socjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna, która zajmowała się także tworzeniem zaplecza sanitarno-socjalnego w postaci lazaretów i szpitali na potrzeby przyszłej wojny. W ten sposób rozpoczyna się najbardziej tajemniczy i mroczny okres historii pałacu w Jedlinie. W 1943 roku lokuje tu swoją siedzibę Śląska Wspólnota Przemysłowa, która koordynuje prace związane z budową RIZE. Jednak wobec niezadowalających postępów prac już w marcu 1944 roku nadzór nad przedsięwzięciem przekazano organizacji TOT. Przejmuje ona pałac i tworzy tam biuro projektowe, dyrekcję i komendanturę. Na potrzeby bezpieczeństwa zaadaptowano pałacowe podziemia na schron przeciwlotniczy, zabezpieczony pancernymi i gazoszczelnymi drzwiami. Wszystkie dokumenty związane z pałacem zostają utajnione, a wokół powstają ogrodzenia z zasiekami. Na terenie dóbr pałacowych i folwarku powstaje obóz jeniecki, a pałacowi nadano kryptonim Villa Erika. Położone z dala od frontu Górysowie nie były narażone na naloty alianckich bombowców, a zamieszkująca tu ludność niemiecka sprzyjała utrzymaniu budowy w tajemnicy i zmniejszała prawdopodobieństwa sabotażu. Dodatkowo gęsto zalesione wzgórza zmniejszały ryzyko zlokalizowania budowli. Nie bez znaczenia była też budowa geologiczna. Górysowie zdominowane są przez gnejsy prekambryjskie, charakteryzujące się dużą twardością. Budowa w takim górotworze dawała pewność, że obiekt będzie stabilny, odporny na ruchy tektoniczne i niemal niemożliwy do zniszczenia przez bomby lotnicze. Istotna była również istniejąca od czasów przedwojennych i dobrze rozwinięta na terenie Górsowich infrastruktura komunikacyjna. Na głównej nitce kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka znajdowały się 3 duże tunele kolejowe, które stanowiły doskonałą kryjówkę dla pociągu sztabowego. Oddany do użytku w 1939 roku pociąg Ameryka zapewniał Hitlerowi możliwość szybkiego przemieszczania się blisko frontu, bez utraty kontaktu z dowództwem. Służył także jako mobilna kwatera główna. Składał się zazwyczaj z kilku lub kilkunastu wagonów specjalnych ciągniętych przez 2 lokomotywy. W jego skład wchodziła salonka, wagon sypialny, kąpielowy, restauracyjny, konferencyjny i łączności oraz wagony dla personelu i gości. Posiadały własne zasilanie i łączność radiową. Częściową rekonstrukcję pociągu sztabowego można obejrzeć przy pałacu w Jedlinie.
Dodatkowym atutem dla lokalizacji kompleksu była także możliwość adaptacji na potrzeby Rize części dawnej kopalni węgla w Ludwikowicach. Oprócz tego, że była to jedna z najładniej położonych wsi w Górach Sowich, to w okresie międzywojennym było tu centrum przemysłowe regionu. Na głównej ulicy dzielnicy fabrycznej znajdowało się 13 zakładów przemysłowych, w tym militarne, produkujące amunicję i materiały wybuchowe oraz kopalnia i elektrownia. Funkcjonowała tu najbardziej nowoczesna, ale również jedna z najniebezpieczniejszych z powodu występowania metanu, kopalnia Wacław. Jej wyrobiska miały prawie 150 km długości, a w szczytowym okresie wydobycia pracowało w niej ponad 4,5 tysiąca osób. W 1930 roku doszło do tragicznej katastrofy. Na skutek wstrząsu spowodowanego wyrzutem dwutlenku węgla obsunęły się masy skalne. W wyniku katastrofy śmierć poniosło 151 górników. Wypadek oraz pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadziły wkrótce kopalnię na skraj bankructwa i w 1931 roku zamknięto zakład. Kopalnię uruchomiono jeszcze po dojściu nazistów do władzy w 1933 roku, lecz zamknięto ją jeszcze przed wybuchem wojny. Dość szybko w dawnych obiektach kopalnianych uruchomiono fabrykę amunicji należącą do Alfred Nobel Dynamit AG. Podjęto również starania mające na celu zaadaptowanie części kopalni na budowę tajnych laboratoriów, gdzie pracowano nad cudowną bronią Wunderwaffe, ale o tym opowiemy Wam pod koniec filmu. Dziś po dawnej kopalni pozostały jedynie ruiny elektrowni i dawna łaźnia z cechownią. Pomimo że obiekty Rize położone były na ziemiach niemieckich, podjęto ogromne środki ostrożności. Miejscowa ludność miała zakaz przebywania w pobliżu terenu budowy, a nawet zabroniono jej opuszczania domów w czasie wyładunku transportów. Całego terenu strzegło około 4000 żołnierzy Waffen-SS. Centralnym punktem budowy była niewielka wioska Wyste-Waltersdorf, dzisiejszy Walim. Podjęte na ogromną skalę prace wykonywano jednocześnie w co najmniej 7 lokalizacjach: Jugowicach Górnych, Osówce, Rzeczce, Soboniu, Sokolcu, Włodarzu oraz pod Zamkiem Książ. Ślady wskazują także na możliwość istnienia jeszcze co najmniej 2 kompleksów: jednego na Górze Wielka Sowa oraz na Górze Moszna. O przeznaczeniu obiektów w Górach Sowich nie wiemy nic na pewno. Badacze tematu dzielą się na 2 frakcje. Jedni twierdzą, że miała to być kolejna kwatera wodza III Rzeszy, drudzy przekonują o militarno-przemysłowym przeznaczeniu podziemi, gdzie miały być przeniesione newralgiczne gałęzie przemysłu. Wskazuje się nawet na możliwość prób produkcji broni atomowej lub prac nad cudowną bronią Hitlera, między innymi nad startującymi pionowo spotkami. Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się być, że przeznaczenie podziemi mogło się zmieniać wraz z kolejnymi latami wojny, co pozwala połączyć obie te tezy. Na potrzeby realizacji tak gigantycznego przedsięwzięcia, jakim było Rize, potrzeba było według szacunków organizacji TODA 6 milionów dniówek. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pracownicy przymusowi i więźniowie. W tym celu w Walimiu, w zakładach lniarskich, utworzono zbiorczy obóz, tzw. Arbeitsgemeinschaft. Jednak już w 1944 roku
zaczęto wykorzystywać więźniów z obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy. Jeśli interesują Was inne atrakcje lub szukacie miejsc wartych odwiedzenia, zajrzyjcie na nasz kanał. Premiera nowego filmu zawsze w niedzielę o 9. Obóz koncentracyjny Gross Rosen powstał w 1940 roku jako filia Sachsenhausen, jednak już po roku przekształcony został w samodzielną jednostkę. Początkowo więźniowie przeznaczani byli do pracy w tutejszym kamieniołomie granitu. Dość szybko okazało się, że zapotrzebowanie na niewolniczą siłę roboczą w rejonie Dolnego Śląska jest ogromne. Dlatego rozpoczęto tworzenie podobozów. Do największych filii należały podobozy we Wrocławiu, Jelczu, Kamiennej Górze oraz zespół obozów Rize w Górach Sowich. Początkowo prace przy budowie Rize prowadzono z wykorzystaniem robotników przymusowych i jeńców wojennych. Prace toczyły się jednak zbyt wolno, dlatego podjęto decyzję o wykorzystaniu więźniów Gross Rosen. Liczono, że dzięki temu znacznie zostanie zwiększone tempo robót. W kwietniu 1944 roku rozpoczęły się prace przy organizowaniu 13 podobozów Arbeitslager Rize. Przez AL Rize przeszło około 13 000 więźniów. Wszyscy byli Żydami pochodzącymi z wielu europejskich państw, przede wszystkim z Węgier, Polski, Jugosławii i Grecji. Wśród polskich Żydów przeważali ci, którzy przeszli przez łódzkie getto. Więźniowie mieszkali w prymitywnych i prowizorycznych obiektach, w dużej części w tekturowych fińskich celtach. Wykonywali różnorodne prace w zależności od zapotrzebowania składanego przez firmy. Pracowali m.in. przy ścinaniu drzew, budowie dróg i mostów, kanalizacji, obiektach naziemnych, ale przede wszystkim drążyli sztolnie. Była to najcięższa i najbardziej niebezpieczna praca, to też podczas jej wykonywania dochodziło do wielu wypadków, również śmiertelnych. Praca ponad siły, prymitywne warunki obozowe i brutalność załogi powodowały ogromną śmiertelność. W AL Rize zmarło co najmniej około 5000 więźniów. Najczęściej podawaną przyczyną zgonu było ogólne osłabienie organizmu. Poruszając się po Górach Sowich można jeszcze gdzieniegdzie napotkać pozostałości po obozach AL Rize w postaci śladów zabudowań obozowych i baraków. Jednak w większości nie są one w żaden sposób upamiętnione. Warto natomiast zajechać na chwilę zadumy do Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy. Zwiedzając je możemy zobaczyć autentyczną bramę wjazdową, dzwon obozowy, fragmenty łaźni, kuchni, piec krematorium polowego oraz ścianę śmierci, będącą miejscem egzekucji wycieńczonych więźniów. Po blokach więziennych pozostały jedynie fundamenty. Przepięknie położony i górujący nad okolicą zamek w Książu został wzniesiony w XIII wieku. Jeśli interesuje Was historia warowni, losy mieszkańców i ciekawostki z nią związane, to zapraszamy na nasz film o nim. Link do niego znajdziecie na górze strony oraz w opisie poniżej.
My skupimy się na najtragiczniejszych dla zamku losach w czasie II wojny światowej. Ta najpiękniejsza rezydencja śląska, która przez ponad 430 lat znajdowała się w rękach szlacheckiej rodziny Hochbergów, w 1940 roku została przejęta przez władze III Rzeszy. Do zajęcia zamku przyczyniła się, oprócz kłopotów finansowych rodu, również niechęć nazistów związana z angielskim pochodzeniem właścicielki, jak również z decyzją jej synów, którzy podczas wojny walczyli po stronie polskiej i angielskiej. W 1943 roku na zamku rozpoczynają się prace związane z przebudową na reprezentacyjną rezydencję i kwaterę główną Adolfa Hitlera. Günter Grundmann, konserwator zabytków Dolnego Śląska, robił wszystko, aby opóźnić projekt przebudowy, a w rzeczywistości barbarzyńskiej dewastacji Zamku Książ. Jednak nie udało mu się temu zapobiec. W trakcie prac wyrwano granitowe kamienne portale, zniszczono znaczną część struktury budynku i ponad 100 pomieszczeń, a piękne barokowe sale przekształcono w betonowe bunkry, w niektórych wylano nawet metrowe, żelbetowe stropy. Jednak to, co działo się w samym zamku, to tylko niewielka część prac prowadzonych przez III Rzeszę na terenie Książa. Na głębokości 50 metrów pod dziedzińcem zamku rozpoczęto kucie tuneli. Jakie było ich przeznaczenie, tego do końca nie wiemy. Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż powstawał tu potężny schron przeciwlotniczy, umożliwiający również nieprzerwaną pracę kancelarii Hitlera. Druga z teorii mówi o planowanym tu centrum dowodzenia podziemnych fabryk i ośrodków badawczych nad nowymi rodzajami broni, w tym bakteriologiczną i atomową, które produkowane miały być w sztolniach Riese. Niektórzy badacze twierdzą zaś, że w nieodkrytych podziemiach do dziś znajdują się archiwa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy, zawierające dane agentów, kryptogramy Enigmy i tajne depesze wojskowe oraz zrabowane przez hitlerowców dzieła sztuki i kosztowności. Podziemia Książa, które znamy dziś, mają niewiele ponad kilometr, z czego 80% posiada obudowę betonową. Jeszcze do niedawna niedostępne podziemia możemy dziś zwiedzać z przewodnikiem. W 2018 roku otwarta została podziemna trasa turystyczna, na której możemy obejrzeć korytarze wydrążone w skałach, komory bunkra, wybetonowaną halę, miejsce poszukiwań domniemanego dworca kolejowego, zasypany szyby windowy prowadzący do dziedzińca honorowego oraz sztolnie ewakuacyjne. Kompleks Osówka, położony na wzniesieniu o tej samej nazwie w masywie Włodarza, w pobliżu miejscowości Głuszyca, jest najbardziej zaawansowanym w sensie budowlanym obiektem projektu Riese i przez wielu uznawanym za najciekawszy jego fragment. Oprócz 1700 metrów podziemnych korytarzy znajdziemy tu także pozostałości po budowlach naziemnych. Główna trasa zwiedzania wytyczona jest po najciekawszych korytarzach, które zdążono wykonać do końca 1944 roku. Oprócz imponujących hal i korytarzy możemy obejrzeć podziemne wyrobiska, wartownie z okienkami strzelniczymi,
chodniki techniczne, narzędzia, urządzenia i broń z okresu budowy odnalezione w kompleksie i okolicach. To właśnie w Ossówce można zapoznać się ze sposobem drążenia korytarzy, porównując hale o różnym stopniu zaawansowania prac. Sztolnie i komory drążono metodami górniczymi za pomocą materiałów wybuchowych umieszczanych w otworach skalnych. Urobek wywożono na powierzchnię kolejkami wąskotorowymi, a komory wzmacniano obudowami żelbetowymi. Ossówka to nie tylko podziemia, ale również szlak prowadzący do budynków na szczycie góry, które z tunelami łączy 50-metrowy szyb windy. To słynne już siłownia i kasyno. Nie znamy przeznaczenia tych budowli, a ich nazwy oddają tylko przypuszczenia na ten temat. Pierwszy wygląda na coś w rodzaju elektrowni. Składa się ze zbiorników oraz pomieszczeń, do których prowadzą włazy ze stalowymi klamrami. Zapewne stąd też pojawiły się teorie, jakoby była to podstawa pod elektrownię atomową, która miała zasilać cały kompleks Rize. Drugi budynek miał służyć celom rekreacyjnym, a można się było z niego szybko ewakuować windą do podziemi. Posiada otwory okienne, przewody kominowe, rury instalacyjne oraz wewnętrzne ocieplenie z płyt wiórowo-cementowych. Strop wylany jest w formie niecki, którą docelowo zamierzano wypełnić ziemią i roślinnością. Poza Ossówką udostępnione obecnie do zwiedzania są największy kompleks podziemny Rize Włodarz z ponad 3000 metrów podziemnych korytarzy i rzeczka, która jest jedną z najmniejszych sztolni, ale posiada za to imponującą halę. Roboty przy budowie kompleksu Rize były prowadzone niemalże do ostatnich dni wojny. Tuż przed wkroczeniem oddziałów Armii Czerwonej trwały prace mogące służyć zakamuflowaniu przeznaczenia obiektów i zniszczenia części kompleksów. To, czego nie udało się zabezpieczyć, porzucono. W lasach gór Sowich pozostawiono także niezliczone ilości materiałów budowlanych, worków z cementem, kruszywa, kabli, a także fundamenty nieukończonych budowli naziemnych. Z kompleksem Rize związanych jest wiele teorii, niekiedy sprzecznych, innym razem zaś powiązanych ze sobą. Na etapie wiedzy, jaką dziś dysponujemy, żadnej z nich, nawet tych najbardziej niesamowitych, nie można wykluczyć. Nie wszyscy zgadzają się, że miała to być kwatera Hitlera. Przynajmniej to nie jedyna funkcja całego projektu. Tak zakładają niektórzy historycy. Struktura podziemnych miast i użyte budulce wskazują, że mogły to być również schrony atomowe. Jedna z najbardziej popularnych teorii mówi o przeniesieniu do Rize z wyspy Uznam produkcji rakiet V1 i V2. Z uwagi na bliskość złóż uranu Niemcy mogli umiejscowić tu także zakłady pracujące nad bronią jądrową. Wątek ten zdaje się potwierdzać dłuższy pobyt w 1945 roku w górach Sowich Lewa Arcymowicza, wybitnego rosyjskiego fizyka jądrowego. Bohaterką drugiej popularnej tajemniczej opowieści jest położona w Ludwikowicach budowla zwana Muchołapką bądź hitlerowskim Stonehenge. Cała konstrukcja to najprawdopodobniej podstawa niedokończonej wieży chłodzącej wodę, tzw. chłodni kominowej. Jednak niektórzy twierdzą, że to pole startowe dla latających pojazdów nazywanych Die Glocke, czyli dzwon.
a Muchołapka jest częścią poligonu doświadczalnego. Dziś przy tej budowli działa muzeum, w którym możemy zapoznać się z projektem RIZE, historią kopalni Wacław i fabryki amunicji oraz obejrzeć pojazdy militarne. Dużo kontrowersji i sprzecznych opinii budzi także teoria istnienia strażników RIZE, którzy przez wiele lat dbają o to, aby prawda nie wyszła na jaw, tuszując niewygodne fakty i unieszkodliwiając osoby zbyt mocno zagłębiające się w tematykę. W tym kontekście wspomina się często tajemnicze skrzynie i ciężarówki znikające gdzieś w podziemiach. Co zawierały? Czy były tam tajne akta i dokumenty, tajemnicza broń, czy może zrabowane skarby? Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.